Halo, jak masz na imię? Kuba. Wiesz, gdzie jesteś? Dostałem w ryja, nie zwariowałem. Kuba, Spokojnie, gdzie cię W boli? liceum pobiło się dwóch nastolatków. Jeden z nich trafia w ciężkim stanie na szpitalny oddział ratunkowy. Drugiego do szpitala przyprowadza nauczycielka. Chłopcy pobili się o dziewczynę. Zawsze byliśmy z Kubą najlepszymi kumplami. Dlatego tak bardzo denerwuje mnie, że on uwierzył, że przespałem się z Justyną. Inną pacjentką jest starsza kobieta, która skarży się na dziwne objawy. W pewnym momencie pacjentka wyznaje, że córka próbuje ją zabić. Wiem, co nie jest. To moja córka. Ona mnie truje. Ty mnie trujesz, ty trucicielko. przestań, słyszysz? Co to są za bzdury? Ja tego zupełnie nie rozumiem, co ty mówisz. Pani syn jest w bardzo ciężkim stanie i przygotowujemy go właśnie do operacji. Stan pobitego nastolatka dramatycznie się pogarsza. Czy lekarzom uda się uratować jego życie? Pani Zofia Krawczyk. Środa, godzina 8:20 rano. Na szpitalnej izbie przyjęć panuje duży ruch. Zgłasza się coraz więcej pacjentów, między innymi 70-letnia Maria Kowalczyk, która wcześniej rano źle się poczuła. Tak, słucham? Ja się źle poczułam. Czy mógłby mi ktoś pomóc? A co się pani dzieje? Boli mnie serce, duszno mi i w głowie mi się kręci. Rozumiem. Wie pani co, najpierw trzeba się zarejestrować, a potem przyjmie panią lekarz. To proszę, trzeba stanąć. Ma pani jakieś dokumenty ze sobą? Chyba tak, zaraz To poszukam. proszę sobie wyciągnąć dokumenty, wypełni pani kartę. A pani tutaj przyszła sama? Tak, ja mieszkam tu niedaleko. Ja nie mam nikogo. Rozumiem. Proszę spokojnie sobie znaleźć dokumenty, dobrze? Dobrze, dziękuję. Pacjentka wygląda na zagubioną. Nie umie konkretnie powiedzieć, czy coś ją boli, czy coś jej dolega. Podejrzewam, że jest odwodniona, tak jak wiele starszych osób, które tu trafiają i dlatego źle się czuje. Wtedy wystarczy podać kroplówkę i od razu widać poprawę. Przy okazji robi się podstawowe badania, żeby wykluczyć jakieś inne schorzenia dolegające pacjentowi. Pacjentka przyszła do szpitala sama i twierdzi, że nie ma nikogo bliskiego. W oczekiwaniu na lekarza pielęgniarka oddziałowa mierzy starszej pani ciśnienie. Pacjentką zajmuje się dr Anna Nowicka. Tak, Co się dzieje, pani Mario? Serce, zawroty głowy, duszności? wszystko po trochę. Rozumiem. A od jak dawna to się pani dzieje? Och, nie pamiętam. Nawet nie wiem. Ale to może tak sprecyzujemy od kilku godzin, dni, a może nawet tygodni. Jak to jest? Bardziej od kilku tygodni. Rozumiem. I nie była pani wcześniej u lekarza z tym? Nie, A czy pani na coś przewlekle choruje, proszę mi powiedzieć? w zasadzie to nie. Nie. A jak ciśnienie? 180 na 100. Wysokie. Saturacja? 87. No to nic dziwnego, że ma pani duszności. Pani doktor, to Tak? proszę bardzo, pomóżcie mi. Spokojnie, podamy pani teraz 25 mg kaptoprilu i 10 nitrendypiny, dobrze? Dobrze, Co wy mi będziecie robić? Spokojnie, pani Mario, to są leki, które obniżą pani ciśnienie i dzięki temu poczuje się pani lepiej, tak? Proszę się nie denerwować, naprawdę. dobrze, My zrobimy do tego badania podstawowe krwi, EKG i zdjęcie płuc, tak? Dobrze. I naprawdę proszę się nie przejmować, to są normalne badania. Pani sobie w międzyczasie troszeczkę odpocznie, my poczekamy na wyniki i zobaczymy, co dalej, tak? Dziękuję. Trzeba być dobrej myśli. Gdzie to jest? Tutaj proszę. Ratownicy medyczni zostali wezwani do jednego z krakowskich liceów, gdzie pobiło się dwóch nastolatków. Jeden z nich jest w ciężkim stanie. Tutaj na prawo proszę. Wszystko w porządku? Halo, jak masz na imię? Kuba. Wiesz, gdzie jesteś? Dostałem w ryja, nie zwariowałem. Kuba, Spokojnie, gdzie cię boli? Ręka. To chyba jest do zszycia. Ręka boli jak ruszam, tak? Boli cały czas. Ale z ciebie panienka, Kuba, jeszcze sam dostał. Weź się zamknij. uspokój się proszę na lekcję. Proszę mi powiedzieć, gdzie jest drugi chłopak? Tutaj proszę. Paweł, weź proszę kołnierz i noszę. Dzięki. Przepraszam. Tutaj Dominik, pokaż panu rękę, proszę. Nic mi się nie stało. Proszę uważać. Przepraszam. Weźmy to szkło.
Pokaż. No rana nie jest głęboka, ale lepiej będzie ją zaszyć. Szkoda, żeby się wdało zakażenie. My pojedziemy z jednym chłopakiem, proszę wziąć drugiego na pogotowie, dobrze? Dobrze, oczywiście. Proszę tu uważać. Karetka! Karetka przyjeżdża do szpitala z pobitym 18-letnim Jakubem Węgrzynem. Chłopak ma rozbitą głowę i prawdopodobnie złamaną rękę. Ratownicy założyli mu kołnierz ortopedyczny, ponieważ nie wiadomo, jak poważny jest jego uraz. Co mamy? 18 lat, wydolne oddechowo i krążeniowo, ciśnienie 140/90, saturacja 99. Po urazie głowy podejrzenie złamania ręki. Dobra, od razu na zabiegowy, bo tu jest pełno. Okej. Musi pan chwileczkę zaczekać, ten pacjent ma pierwszeństwo. Dzięki. Chwilę później ratownicy medyczni dostają kolejne zgłoszenie. Tymczasem na oddziale ratunkowym pojawia się drugi z pobitych nastolatków, Dominik Piotrowski. Do szpitala przyjechała z nim zdenerwowana nauczycielka. Kobieta jest wściekła, ponieważ chłopak mimo rozciętej ręki nie chciał się zgodzić na przyjazd do szpitala. Naprawdę nie mam już do nich siły. Powinnam być teraz w szkole, prowadzić lekcje, a jestem w szpitalu. Z naburmuszonym chłopakiem, który nawet nie chce mi powiedzieć, o co poszło. O co się pobił i to z najlepszym swoim kolegą. Na pewno obaj poniosą konsekwencje. Przywiezionym wcześniej nastolatkiem zajmuje się dr Eryk Wajman. Może dlatego tak krwawi. Zawsze. Słyszałem, że jakaś bójka była, co? Nieźle się poszarpaliście z kumplem. Nie pana sprawa. Nie moja sprawa. No właściwie. Nie moja. Kumpel też tak dobrze wygląda jak ty? Chłopak nie chce się przyznać, o co pobił się z najlepszym kolegą. Jego obrażenia, jak na szkolną bójkę, są dość poważne. Żyjemy i za chwilę będzie po bólu. No. Słuchaj, może tamto to i nie moja sprawa, ale chciałbym ci to dobrze zeszyć, więc się nie ruszaj, bo to już jest moja sprawa. A jak zeszyjemy, to zrobimy ci rentgen ręki i tomografię głowy. Potem sprawdzisz kroplówkę. Stan starszej pani po podaniu pierwszych leków niestety nie poprawił się. Na sali segregacji jest też jeden z pobitych nastolatków. Chłopak przeszedł już wszystkie zlecone przez doktora Eryka badania i czeka na ich wyniki. No i jak tam? Okej. Oglądałem twoje zdjęcia. Nie jest tak tragicznie. Na szczęście z głową wszystko jest w porządku, nie ma żadnych obrażeń. Dlatego pani Marta za chwilę ściągnie ci ten mało gustowny kołnierzyk. Wreszcie. No, klatka piersiowa też jest okej, bez żadnych zmian. No i mamy złamanie. Nasada dalsza kości promieniowej. Mało ci to pewnie mówi. Proste złamanie. Raz, dwa nastawimy i do gipsu. Na 6 tygodni. Ile? 6. No ale mam też dobrą wiadomość. Będziesz miał sporo dni wolnego od szkoły. Chociaż tyle. Dobrze. Zaraz cię zaj... Słyszysz? Weźcie ode mnie okej? To ty się Gdzie jesteś? Daj mi spokój, stary, jesteś kompletnie nienormalny. Gdzie jesteś, Powiedziałem, zwariowałeś? daj mi spokój! Odczep się, gościu! Ja się mogę od ciebie odczepić, ale z ochroną ci tak łatwo już nie pójdzie. A ty co, też zwariowałeś, tak? Zajmijcie się pacjentem. Pomimo tego, że są na oddziale ratunkowym, chłopcy wciąż skaczą sobie do gardeł. Jeden z nich postanowił natychmiast wyjść ze szpitala. Kiedyś na pewno się zagoi. Chodź ze mną. Chodź ze mną. Mamy tutaj dzisiaj naprawdę ciężki dyżur, a ja do tego wszystkiego muszę użerać się z jakimiś małolatami, którzy chcą mi roznieść oddział i do tego wszystkiego się obrażają. Doktorowi Wajmanowi cudem udało się namówić wściekłego nastolatka, żeby pozwolił się zbadać. Okazało się, że rana jego ręki nie jest głęboka, ale trzeba ją zszyć, bo inaczej mogłoby się wdać zakażenie. Oknie ją sobie rozwaliłem. Aha. A o co ci z tym oknem poszło? O dziewczynę? Też się w szkole biłem o dziewczyny. Fajnie. Ładna chociaż była? Ładno, ale to nie o to chodzi przecież. Justyna jest laską Kuby, a Kuba to był kiedyś mój najlepszy przyjaciel. Ja naprawdę nic nie zrobiłem, a ten debil uwierzył w jakąś głupią plotkę. Rzucił się na mnie z pięściami jako błąkany jakiś. Wyjaśnicie sobie jako kumple wszystko i sytuacja wróci do normy. Tylko tym razem bez pięści, co? Okej, gotowe. Tak, mogę iść? Gotowe z ręką. Połóż się jeszcze. Uderzyłeś się jeszcze o coś? Nic ci nie boli? Nie, nic mnie już nie boli. Mogę już iść. A głowa? Nie, nie boli mnie. Mogę już iść? Nie, wypiszę ci jeszcze skierowanie na tomografię głowy. Tak w razie czego, dla pewności.
Zawsze byliśmy z Kubą najlepszymi kumplami. Dlatego tak bardzo denerwuje mnie, że on uwierzył, że przespałem się z Justyną. Nie słucha, co do niego mówię i rzuca się na mnie z pięściami. W dupie mam takiego kolegę. Jeśli tak chce, to proszę bardzo. Idę stąd. Pobity nastolatek ignoruje zalecenia lekarza i wychodzi ze szpitala. Czekaj tu, jesteś pod moją opieką, nie możesz wyjść. Mogę ją zobaczyć, czy jej się coś dzieje? Na oddziale ratunkowym pojawia się córka starszej pacjentki. Lekarze są zdziwieni, gdyż kobieta powiedziała, że nie ma żadnej rodziny. Wiem, co mi jest. To moja córka. Ona mnie truje. Ty mnie trujesz! Ty trucicielko! Przestań, słyszysz? Co to są za bzdury? Ja tego zupełnie nie rozumiem, co ty mówisz. Do szpitala przychodzi również dziewczyna pobitego licealisty. Niespodziewanie karetka przywozi drugiego z nastolatków, który po powrocie do domu stracił przytomność. Jego stan jest krytyczny. W szpitalu pojawia się starsza pani z niepokojącymi objawami. Jest zdenerwowana i zagubiona. Wygląda na to, że kobieta żyje samotnie i nie ma się nią kto zaopiekować. Lekarze jeszcze nie wiedzą, że pacjentka nie mówi prawdy. 80 na 100. Wszystko w porządku? Halo, jak masz na imię? Kuba, Wiesz, gdzie jesteś? dostałem w ryja, nie zwariowałem. Kuba, W liceum pobiło się 2 nastolatków. Mimo że chłopcy są najlepszymi przyjaciółmi, pobili się o dziewczynę jednego z nich. Nawet w szpitalu wciąż skaczą sobie do gardeł. Daj mi spokój, stary, jesteś kompletnie nienormalny! Gdzie jesteś? Daj mi spokój! Ja się mogę od ciebie odczepić, ale z ochroną ci tak łatwo już nie pójdzie. Zawsze byliśmy z Kubą najlepszymi kumplami. Dlatego tak bardzo denerwuje mnie, że on uwierzył, że przespałem się z Justyną. Pobity licealista wraca do izby przyjęć, gdzie będzie czekał na gipsowanie złamanej ręki. Tymczasem na sali segregacji pielęgniarka ponownie mierzy starszej pani ciśnienie, żeby sprawdzić, czy podane leki zaczęły działać. I jak pani Mario? Pomogły te leki chociaż trochę? No chyba nie bardzo, bo nadal kręci mi się w głowie. A jak ciśnienie? To nie spada, ciągle mamy 180 na 100, a dałyśmy już wszystkie leki. W takim razie dożylnie podamy furosemid i powtarzamy też EKG. Dobrze. Dobrze? Może teraz pomoże. Pani doktor, przepraszam na momencik, można? Przyszła jakaś kobieta i mówiła z córką pani Maria. Pani Maria mówiła, że nie ma żadnej rodziny. Dziwne. Dobra, zaraz to wyjaśnimy. Pani Mario, proszę mi powiedzieć, czy pani ma córkę, bo jakaś kobieta ciągle wypytuje o panią. Tak? Pani drugą kroplówkę z glukozą? Za moment, dobrze? Błagam, proszę, nie pozwólcie, żeby ona mnie zabrała do domu. Au, Co się dzieje? boli mnie znowu brzuch. Pani Maria, jak to znowu? Jest mi niedobrze. Ale dlaczego pani nic wcześniej nie powiedziała? Proszę przygotować ultrasonograf, dobrze? Dobrze. Nie rozumiem, dlaczego pacjentka od razu nie przyznała się, że boli ją brzuch. Okazuje się, że ma znacznie powiększoną wątrobę, co może świadczyć o różnych poważnych schorzeniach. Poza tym, dlaczego ukrywa przed nami, że ma córkę i tak się wystraszyła na samą myśl, że miałaby z nią wrócić do domu? To jakaś bardzo dziwna historia. Czy pani mama choruje na coś przewlekle? Bierze jakieś leki? Doktor Anna ma nadzieję, że córka starszej pani pomoże ustalić, co dolega pacjentce. Wstrzymałabym się z tym. Pani mama powiedziała, że nie chce pani widzieć. Jezus, pani doktor, ona nie wie, co mówi. Ona ma chyba Alzheimera. A dlaczego pani tak myśli? No ostatnio dziwnie się zachowuje, mówi dziwne rzeczy. Ale w czym to się objawia? Ma zaniki pamięci, zmiany nastroju? Pani doktor, no nie poznaje ludzi. Tak jak mówię, mówi dziwne rzeczy. Czasami w ogóle mam wrażenie, że ona nie wie, gdzie jest. A zabrała pani mamę z tym do lekarza? No nie, pani doktor, ale przecież to i tak chyba nieuleczalne. Pani doktor, a tak fizycznie to coś jej jest. Dlaczego ona tak właściwie dzisiaj do was przyszła? Pani mama zgłosiła się do nas z wysokim ciśnieniem, dusznościami, zawrotami głowy, a teraz doszły do tego jeszcze silne dolegliwości bólowe żołądka i wymioty. Proszę mi powiedzieć, to miało miejsce już wcześniej może? Nie, pani doktor. Tak naprawdę to nie wiem. Widziałam od kilku miesięcy, że z mamą dzieje się coś złego, ale nie miałam pojęcia, nie przypuszczałam, że może być aż tak źle. Zachowywała się wobec mnie dziwnie, ale nie rozumiem tego, jak ona mogła uciec z domu, dlaczego ona to zrobiła. Do tego wymyśliła sobie, że nie chce mnie teraz widzieć. długo to jeszcze potrwa? Skąd mam wiedzieć? W tym samym czasie w izbie przyjęć Kuba nadal czeka, aż lekarze założą mu na złamaną rękę gips. Drugi z nastolatków dostał od doktora Eryka skierowanie na tomografię głowy, żeby sprawdzić, czy podczas bójki nie doszło do żadnych urazów. Tylko żadnych awantur. Przestańcie odstawiać ten cyrk. Okej.
Idę stąd. Całe szczęście. Dokąd idziesz? Do Lekarz ci domu. pozwolił? Tak, pozwolił. Czekaj tu, jesteś pod moją opieką, nie możesz wyjść. Się w głowie nie mieści. Anka, słuchaj, zwolniła się sala na obserwacji. Może by ją tam... Pielęgniarka oddziałowa zawołała doktor Nowicką, ponieważ stan starszej pani znów się pogorszył. Jej dolegliwości stają się coraz bardziej uciążliwe. Nie wiadomo, czy pacjentka rzeczywiście choruje na Alzheimera, jak podejrzewa jej córka. Pani doktor, niech mi pani pomoże. Niech to się już skończy. Pani Mario, my położymy teraz panią na innej sali, poobserwujemy, a jest tak, że czekamy na wyniki badań krwi i mam nadzieję, że wtedy będziemy mogli powiedzieć, co pani właściwie jest. A ja wiem. Wiem, co mi jest. Co takiego? To moja córka. Ona mnie truje. Ale jak to panią truje? No tak. Ja już od dawna się źle czuję. I ten brzuch, co mnie tak stale boli. I to serce. A ona mnie uważa za wariatkę. A ja wiem, że ona mnie truje. Nie pozwólcie, żeby zabrała mnie do domu. Kiedy pacjentka powiedziała mi, że córka ją truje, byłam zaskoczona. To mogą być objawy paranoi wynikającej z choroby Alzheimera, o której wspominała córka. Chociaż z drugiej strony dolegliwości pani Marii mogą być też spowodowane jakimś zatruciem. Pacjentka jest naprawdę przerażona, a ja nie wiem, co o tym myśleć. Doktor Anna wezwała na konsultację psychiatrę dr Monikę Trybułę, która ma stwierdzić, czy starsza pani ma urojenia, że córka próbuje ją zabić. Dobrze. Wymienię 3 słowa. Kiedy skończę, bardzo proszę, aby je pani powtórzyła. Byk, mur, las. Byk, mur, las. Dobrze. A teraz proszę odejmować kolejno od 100 po 7 w dół. Testy, które psychiatra wykonuje z pacjentką, pozwolą ocenić, czy kobieta rzeczywiście ma Alzheimera. Lekarzom wydaje się, że oskarżenia pacjentki są mało prawdopodobne i mogą wynikać z choroby. Proszę wymienić 3 słowa, które przedtem pani miała zapamiętać. Byk, mur, las. Okej. Jednak po zakończeniu testów psychiatra ma dla dr Anny zaskakującą informację. Ciągle czekam na wyniki, nie wiem, co jej dolega. Co o tym myślisz? Słuchaj, przeprowadziłam wszystkie testy na zaburzenia czynności poznawczych, dokładnie wszystko. Wiesz co, no wydaje mi się, że... Nie wiem, no... Wiesz co, ona ma dobre wyniki. Ja tutaj nie widzę żadnych ewidentnych objawów otępienia. Natomiast tak, rzeczywiście są objawy psychozy. A ciebie też już przekonywała, że córka ją truje, czy nie? W trakcie badania było wszystko okej, natomiast potem tak, mówiła, że córka jej dosypuje coś do jedzenia, ale bez podawania jakichś konkretnych dowodów. Ale co to może być, urojenia? Wiesz co, no musiałabym przeprowadzić dokładną diagnostykę. Jak chcesz, to mogę ją zabrać do siebie na oddział, bo ma rzeczywiście dziwne te objawy. Sama nie wiem, co mam o tym myśleć. Dzięki. Konsultacja psychiatryczna nie przyniosła jednoznacznego rozwiązania. Pacjentka nie ma objawów choroby Alzheimera. Natomiast podtrzymuje swoje oskarżenia, że córka ją truje. Doktor Anna ma nadzieję, że wyniki innych badań pomogą postawić diagnozę. Pobity nastolatek doczekał się nareszcie na gipsowanie złamanej ręki. Ma nadzieję, że już niedługo będzie mógł wrócić do domu. Zachowanie zniecierpliwionego chłopaka utrudnia lekarzowi działanie. Źle ci się zrośnie ręka. No i co z tego? Nic, jeżeli tobie nie zależy, to mi tym bardziej. No i super. Pogadaliście sobie już z tym kumplem? To już nie jest mój kumpel. Trzymaj. Wiesz co, może to nie moja sprawa, może nie powinienem się wtrącać, ale jeżeli to był naprawdę twój dobry kumpel, to może warto pogadać, coś się wyjaśni. Ma pan rację. To nie pana sprawa. Dobra. Ręka gotowa. Teraz zrobimy jeszcze kontrolny rentgen i zostaniesz na noc na obserwacji. Na noc? No, przecież mi nic nie jest. To porządnie uderzyłeś się w tą głowę i gdzie tomograf nic nie wykazał na razie, ale może ci się zrobić krwiak, a to już jest bardzo niebezpieczne. Zostaniesz do rana, jeżeli rano będzie wszystko w porządku, wtedy sobie pójdziesz do domu. A przecież to jest zupełnie bez sensu. Jak mi się coś stanie, to przyjdę, okej? No. Już? To jest najgorszy dzień w moim życiu. Albo nawet w historii świata.
Najpierw dowiaduję się, że mój najlepszy kumpel sypia z moją dziewczyną. Potem ten gnój jeszcze mnie pobił i złamał mi rękę, a teraz dowiaduję się, że mam tutaj zostać na noc tylko dlatego, że jakiś idiota doktorek tak sobie wymyślił. Po prostu świetnie. Doktor Eryk ma nadzieję, że to już koniec kłopotów, które stwarzają mu pokłóceni koledzy. Nie wie jeszcze, że jeden z nastolatków samowolnie opuścił szpital. Dzwoni, ale nikt nie odbiera. Rodzice są za granicą, więc dlatego nie odbierają. Okej, ale Kuba jest pełnoletni, prawda? Tak, ma 18 lat, Dobrze, no to nie będziemy potrzebować zgody jego rodziców. ale na co zgody? Stawiamy dzisiaj Kubę na obserwację. Stasiak. Pani może iść do domu, zajmiemy się nim. Na pewno? Tak, wszystko będzie dobrze. To ja zostawię swój numer telefonu, gdyby coś się działo, to Bardzo proszę do mnie proszę. zadzwonić. A ten jego kolega? On już wrócił z tomografii? Dominik? Tak. No powiedział, że pozwolił pan wyjść do domu. Dobrze. To w takim razie mam do pani jeszcze jedną prośbę. Proszę zadzwonić do niego i powiedzieć, żeby koniecznie pojawił się na tych badaniach, które mu zleciłem, dobrze? Dobrze, oczywiście. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Ponieważ przypadek starszej pacjentki okazał się bardziej skomplikowany niż to się początkowo wydawało, doktor Anna postanowiła skonsultować się z neurologiem, doktorem Michałem Morawskim. No dobrze, ale po co ta córeczka miałaby truć matkę? To jakaś bogata staruszka? Może jakiś spadek na horyzoncie? Nie sądzę, naprawdę. Dodatkowo twierdzi, że... córka twierdzi, że matka ma postępującego Alzheimera, ale nic w tym temacie nie zrobiła, nawet do lekarza jej nie zaprowadziła. Kłamie. Kłamie, a w cichu tą swoją truciznę. Eryk, proszę cię. A poza tym nawet konsultacja psychiatryczna nie wykazała objawów Alzheimera. No to albo rzeczywiście ktoś ją truje, Komitywa. albo te objawy paranoi są wynikiem zaburzeń neurologicznych. No właśnie dlatego cię poprosiłam, nie wiem, może to jest guz mózgu albo udar. Nie, udar to są inne objawy. Ale guz mózgu... A ja i tak poobserwowałbym tą córeczkę. Niektórzy ludzie są całkowicie wyzuci z ludzkich uczuć. Naprawdę? Dobrze. Chodź. Zróbmy tę tomografię. Lekarze chcą sprawdzić, czy pacjentka nie ma zaburzeń neurologicznych, które powodują jej chorobę. W pracowni tomograficznej trwa badanie głowy, które pokaże, czy przyczyną dziwnego zachowania starszej pani może być jakaś zmiana organiczna w mózgu. Lekarzom wydaje się, że jest to dużo bardziej prawdopodobne niż to, że córka próbuje ją otruć. To wszystko jest w porządku. Ale zobacz, tutaj te niewielkie zmiany zanikowe. Aniu, spójrz PESEL tej pani. To jest w tym wieku zupełnie normalne. Rozumiem. Czyli w tym wypadku wykluczamy przyczyny neurologiczne, tak? Ja bym jeszcze poczekał na te próby wątrobowe i wyniki toksykologii, bo to może być nawet początek encefalopatii. Gdy wątroba jest bardzo zniszczona, może dojść do tak zwanej encefalopatii wątrobowej. Pojawiają się wtedy trudności w koncentracji, otępienie, lęki, różne urojenia. W skrajnych przypadkach chory zapada w śpiączkę. A wtedy pozostaje już niestety tylko przeszczep wątroby. Czy w przypadku pani Marii tak będzie? Tego jeszcze nie wiem. W tym czasie córka pacjentki czeka zdenerwowana przed pracownią tomograficzną. Co z moją mamą? Proszę poczekać na izbie przyjęć, dobrze? Jak będziemy coś wiedzieć, to na pewno ktoś panią poinformuje. Nie, zabierzcie ją. Mamo, ale co ty opowiadasz? Powiedz im prawdę, że jestem stara, niepotrzebna i trujesz mnie, żeby mieć święty spokój. Mamo, ja zupełnie nie rozumiem, co moja mama mówi. Ja wiem, co mówię. Ty mnie trujesz, ty trucicielko. Przestań, słyszysz? Co to są za bzdury? Ja tego zupełnie nie rozumiem, co ty mówisz. Przepraszam, nie chciałam. Pani doktor, do nerwy. Pani doktor, przecież ja bym w życiu nie zrobiła krzywdy mojej matce. Przecież jakieś to jest niedorzeczne. Na litość boską, ja zupełnie nie rozumiem tego wszystkiego, co ona mówi. Proszę się uspokoić. Jak mama zaczęła na mnie krzyczeć, to puściły mi nerwy. Ale jak można czegoś takiego spokojnie słuchać? Byłam w szoku. Jak ona może do mnie tak mówić? Ja wiem, że ona ma tego Alzheimera, że jest chora. I znosiłabym te wszystkie jej dziwactwa, ale to już naprawdę ponad moje siły. Pobity nastolatek jest wściekły, że musi zostać na noc w szpitalu. Niespodziewanie na oddział przychodzi jego dziewczyna, o którą pobił się z najlepszym przyjacielem. Po co tu przylazłaś?
Chcę cię widzieć. Kuba, proszę cię, jak się czujesz? Gówno cię obchodzi, jak się czuję. Porąbało cię, chyba nie wierzysz w te durne plotki. Odwal się, przespałaś się z Dominikiem, a teraz tu przyłaził, że udajesz świętą, co? Jak się zachowujecie? Ciszej trochę. Już i tak jestem wściekły, a jeszcze ona przychodzi tutaj mnie denerwować. Czy ona naprawdę myśli, że jej teraz uwierzę i że w ogóle będę z nią gadał? Wszyscy mówili mi, że przespała się na tej imprezie z Dominikiem. Wszyscy śmiali mi się w twarz. Przecież sobie tego nie wymyślili. Wczoraj była impreza naszego kumpla, to była 18. Kuba został w domu, żeby się uczyć, a ja i Dominik bawiliśmy się razem przez cały wieczór. On mnie później odprowadził do domu, ale nic nie było między nami. Dziewczyna próbuje wytłumaczyć się z oskarżeń o zdradę, ale obrażony chłopak nie chce słuchać jej wyjaśnień. Mógłbyś chociaż na mnie popatrzeć, jak do ciebie mówię? Słuchaj, w dupie mam ciebie, twojego Dominika i w ogóle wszystkich. Przestań mi pieprzać, idź kogoś innego, daj mi spokój. Słuchaj, Już Kuba, nic nie mówię. ale posłuchaj mnie. Jest już przygotowane łóżko na sali obserwacji, więc chodź ze mną, zaprowadzę cię. Nareszcie. No i uspokój się, uspokój się. W tym czasie karetka przywozi na oddział ratunkowy kolejnego pacjenta. Dominik! Okazuje się, że przywieziony pacjent to właśnie chłopak, o którego kłócą się nastolatkowie. Zlekceważył polecenia lekarzy i samowolnie opuścił szpital. Teraz jego stan jest krytyczny. Od razu na tomograf. On się dzisiaj nieźle poturbował. Przecież... Jak to? Przecież... Tuż za nim w szpitalu pojawia się jego roztrzęsiona matka. Kuba, gdzie jest Dominik? Tam, zabrali go chyba na tomografię. Ale co się stało? Byliśmy w domu, skarżył się, że go głowa boli, że coś się źle czuje. I tak nagle upadł, po prostu, nie wiem, chyba zemdlał. Ale zaraz, co ty tu robisz? Co ty tu robisz? Jak ty wyglądasz? Co się stało? Wyście się z kimś pobili? Nie, bo... No, to znaczy... My się trochę tak razem, ale przecież mu nic nie było. On normalnie gadał ze mną, sam poszedł do domu, wszystko było okej. Przyszedł do domu, rozmawialiśmy i nagle zemdlał, tak po prostu. Tak, no zemdlał, osunął mi się na rękach, nie byłam w stanie go utrzymać, no. Jezus, mój syn nigdy nie chorował, nigdy, na nic. A teraz... Ja nie wiem, co się stało. Nieprzytomny nastolatek został natychmiast przywieziony do pracowni tomograficznej. Lekarze zauważają w obrazie mózgu chłopaka coś niepokojącego. Aj, nawet mógł nie wiedzieć, że to ma. A pod wpływem jakiegoś stresu, wiesz, uderzenia tętniak pękł. Uderzenia. Tak? Tak, on się dzisiaj nieźle złomotał ze swoim kumplem. On to był dzisiaj rano. Wypisałem mu już skierowanie na tomograf, ale zwiał ze szpitala. Dobra, teraz to nie ma znaczenia. Ja idę zadzwonić po neurochirurga, a ty powiedz, żeby go przywieźli na blok operacyjny. Masz jego grupę krwi? Nie, no zaraz się tym zajmę. Dobra, dziękuję, kończymy badanie. Dziękuję. Strasznie mnie wkurza, jak pacjent przez swoją własną głupotę doprowadza do takiej sytuacji. Gdyby młody został w szpitalu, tak jak go prosiłem, mielibyśmy okazję go dokładnie przebadać i od razu znaleźć tego tętniaka. A teraz będziemy walczyć o jego życie. Podczas gdy pacjent trafił już na blok operacyjny, jego matka i przyjaciele wciąż nie wiedzą, jak poważny jest jego stan. Czekają w izbie przyjęć na jakieś wiadomości. Ja jestem matką. Dzień dobry. Witam. Przykro mi, ale nie mam dla pani dobrych informacji. Pani syn jest w bardzo ciężkim stanie i przygotowujemy go właśnie do operacji. Zaraz, jak to, doktorze? Do jakiej operacji? Co się stało? Dominik ma tętniaka mózgu. Liczy się czas. Co ma? Ale jak to tętniaka? Skąd to się w ogóle wzięło? Tętniak to poszerzone naczynie krwionośne. Może się sam wchłonąć, no ale może też pęknąć, tak jak w przypadku Dominika. Podejrzewamy, że przyczyną była dzisiejsza bójka. Bójka? Co ty mu zrobiłeś, szczeniaku, ty? Ty gówniarzu, co ty sobie w ogóle myślałeś? Pani Piotrowska, spokojnie. W tym przypadku operacja polega na ściągnięciu krwi z mózgu i na zaklipsowaniu tętniaka. U Dominika krwotok jest podpajęczynówkowy, czyli mniej groźny, ale i tak mógł spowodować poważne uszkodzenia mózgu. Teraz najważniejsze jest, żeby chłopak w ogóle przeżył. 15 minut temu rozpoczęła się operacja Dominika Piotrowskiego. Matka i przyjaciele chłopaka obawiają się o jego życie. Kuba ma wyrzuty sumienia, że przez niego jego najlepszy przyjaciel jest umierający.
W dodatku wciąż nie wie, co myśleć o porannej plotce, przez którą pobił się z Dominikiem. Każdy, kogo spotka, mówi mi, że ty i Dominik... Kuba, to jest jakaś durna plotka. Dlaczego uwierzysz wszystkim innym, tylko nie mi? Ale po co mieliby to robić? No wytłumacz mi, jaki by mieli interes... Co mam zrobić, żebyś mi uwierzył? Kuba, Wiem, ja już nic nie wiem. No jesteś, wszędzie cię szukam. Powinieneś być na sali obserwacyjnej. Nigdzie stąd nie idę. No ale dlaczego? Co się dzieje? Tam jest właśnie operowany mój najlepszy kumpel. I ja stąd nie pójdę, dopóki się nie dowiem, czym operacja się udała, czy nie. Słuchaj, uspokój się. Nigdzie nie idę. Uspokój się. Jestem ja spokojny. wiem, że ty się martwisz o swojego przyjaciela, Dobrze. ale ty też nie jesteś w Dobrze. najlepszej formie, więc powinieneś Nic tam mi nie iść. jest. Będę tutaj czekał, dopóki on stamtąd nie wyjdzie. Naprawdę, byłem na niego wściekły. Bo byłem przekonany, że on i Justyna... Ale przecież nie chciałem, żeby mu się coś stało. Dominik to mój najlepszy kumpel. On nie może, on musi to przeżyć. Kuba boi się, że przez niego przyjaciel umrze na stole operacyjnym. To się nie może nic stać. Ja się boję. Boję się, że coś się tam stanie złego. Ja nie wiem. Proszę mi powiedzieć, będzie dobrze? Sytuacja jest taka, że jest troszeczkę za wcześnie, żeby mówić o ewentualnych skutkach krwotoku. Nic mi nie będziecie podawać. Co, chcecie mnie truć? Starsza pani wciąż jest przekonana, że córka pragnie jej śmierci. Narasta rodzinny konflikt. Córka broni się przed oskarżeniami matki, a lekarze nie wiedzą, po której stronie leży prawda. Encefalopatii. Czy uda się uratować życie pobitego nastolatka? No rana nie jest głęboka, ale lepiej będzie ją zaszyć. Szkoda, żeby się wdało zakażenie. 2 nastolatków po szkolnej bójce trafia na szpitalny oddział ratunkowy. Pacjentką oddziału jest również zagubiona starsza pani, która w tajemnicy przed córką uciekła z domu, bo obawia się o swoje życie. Nie, wstrzymałabym się z tym. Pani mama powiedziała, że nie chce pani widzieć. Jezus, pani doktor, ona nie wie, co mówi. Ty mnie trujesz, ty trucicielko. Przestań, słyszysz? Co to są za bzdury? Ja tego zupełnie nie rozumiem, co ty mówisz. W szpitalu narasta awantura między skłóconymi przyjaciółmi. Jeden z chłopaków samowolnie opuszcza szpital, lecz wkrótce karetka przywozi go nieprzytomnego z powrotem na oddział. Lekarze walczą o jego życie. Pacjentka dr Anny została przeniesiona na salę obserwacji. Niestety jej stan cały czas się pogarsza. Proszę się uspokoić. Niech pani leży, proszę go zostawić. Co wy mi robicie? Musimy podać coś na uspokojenie. Nic mi nie będziecie podawać. Co, chcecie mnie truć? Tak jak moja córka? Pani Mario, spokojnie. Nikt pani nie chce otruć. Spokojnie. Co się dzieje? Wiesz co, pacjentka nie chce się uspokoić. Może podamy jej coś uspokajającego, Pani Mario, co? spokojnie, Nie, nie będziecie mi nic. Dlaczego macie mi znowu dawać na uspokojenie? Jest podejrzenie encefalopatii, także żadnych leków na razie. Zawołaj panią doktor, dobrze? Pani Mario, spokojnie. Poznaje mnie pani? No nie bardzo. W ogóle wszystko się zmieniło. Gdzie ja jestem? Pani Mario, jest pani na innej sali, jest pani bezpieczna, wszystko jest w porządku i nikt pani nie otruje. Zaraz przyjdzie pani doktor. O, już idzie właśnie. Spokojnie, pani Mario, proszę leżeć spokojnie. Pani Mario? Tak, poznaję. Tak, pani doktor. To dobrze, wszystko jest pod kontrolą. Proszę się nie denerwować. Wyniki wątrobowe Właśnie i czekałam. toksykologii, proces laboratorium. Doktor Nowicka dostaje długo oczekiwane wyniki badań, które potwierdzają, że we krwi pacjentki są ślady trujących substancji. Musi natychmiast wyjaśnić z córką starszej pani, czym kobieta tak ciężko się zatruła. Zrobiliśmy tutaj różne badania, ale niestety wyniki nie są dobre i na razie nie mamy jeszcze diagnozy. Zastanawiamy się, ja się zastanawiam, co może być przyczyną takiego stanu. Pani nie podejrzewa? Ja nie wiem, naprawdę nie wiem. Mama co roku robiła badania kontrolne i wszystko było dobrze. Z tą wątrobą też. Wie pani co, takie poważne uszkodzenie wątroby jednak rozwija się latami albo może być wynikiem ciężkiego zatrucia organizmu. Zatrucia? Pani doktor, ja przysięgam. Przecież ja nie truję własnej matki, to jest zupełnie niedorzeczne. No dobrze, ja wierzę pani. Ale w takim razie proszę mi powiedzieć, czy pani jest możliwość taka, że pani matka się czymś regularnie zatruwała? A może jakieś leki zażywa w dużych ilościach, na przykład przeciwbólowe? Nie, pani doktor.
Muszę powiedzieć, że nawet jak jej lekarz każe, to ona leków nie zażywa. Chyba że już nie ma wyjścia. A tak naprawdę interesuje ją, nie wiem, medycyna naturalna, jakieś ziółka. Jakie ziółka? Pije pani doktor ostatnio zioła, podobno z Chin. Dostała je od sąsiadki. Mówiła, że to jakieś wzmacniające. I dużo tego pije? Tak, codziennie, nawet kilka razy dziennie. Ale mówiła, że to tylko jakaś herbatka jest. A pani tutaj niedaleko mieszka, prawda? Tak. To proszę się udać teraz do mieszkania i przynieść te ziółka, Dobrze, dobrze? To tak, może tak. być istotne w sprawie. Dobrze. Chińskie ziółka wzmacniające. Takie pseudomedykamenty przywożone nie wiadomo skąd i zażywane w dużych ilościach naprawdę mogą być bardzo niebezpieczne dla zdrowia. Operacja Dominika Piotrowskiego trwa już ponad 2 godziny. Stan pacjenta jest krytyczny. Lekarze wciąż nie mogą zatamować krwawienia z uszkodzonej tętnicy w mózgu pacjenta. Matka chłopaka jest coraz bardziej przerażona. Czekać, operacja jeszcze trwa. Przyjaciel operowanego nastolatka zdał sobie sprawę, że jego kolega może umrzeć, bo on uwierzył w głupią plotkę. Zadręczają go wyrzuty sumienia. Proszę pani... Ja przepraszam. Przecież... Pani wie, że ja nigdy bym nie chciał, żeby Dominikowi coś się stało. Jesteśmy najlepszymi kumplami od tylu lat. Taka głupia bójka i... Mu się nie może nic stać. Kuba, dziecko będzie dobrze. Musi być dobrze. Będzie dobrze. Boże mój jedyny, to już tyle trwa. Ja się boję. Boję się, że coś się tam stanie złego. Ja nie wiem. Żeby jeszcze ktoś wyszedł, coś powiedział. Nic. To mój jedyny syn. Moje jedyne dziecko. No więc nie ma wątpliwości, że jej urojenie to wynik jednak encefalopatii. Lekarze wiedzą już, że starsza pani uległa ciężkiemu zatruciu. Jej wątroba jest poważnie uszkodzona, a stan pacjentki, pomimo podanych leków, niestety nie poprawia się. Do szpitala wraca jej córka. Przyniosła podejrzane zioła, które piła jej matka. Pani doktor, rozmawiałam z tą sąsiadką. Mówiła, że to nic groźnego. Wnuczka podobno jej zamawia te zioła przez internet. One chyba nie są szkodliwe. Sama mówiła, że je pije. Wie pani co, teraz trudno jest mi stwierdzić, czy akurat te ziółka zaszkodziły pani mamie, ale proszę przekazać sąsiadce, żeby jak najszybciej zgłosiła się do nas. Musi się przebadać. Ale jak to przebadać? Czy pani doktor naprawdę myśli, że one mogą być szkodliwe? Trudno powiedzieć, ale trzeba sprawdzić dokładnie, co to jest, tak? A pani musi zadbać o to, żeby mama nigdy więcej nie piła takich specyfików, tak? Tak. Pani doktor, a mogę zostać teraz z mamą? Tak, oczywiście, proszę. Bardzo dziękuję. Jestem prawie pewna, że to te chińskie ziółka zniszczyły wątrobę pacjentki. Mogą być czymś zanieczyszczone albo w ich składzie znajduje się coś szkodliwego. Ale na razie najważniejsze jest odtrucie organizmu. Co prawda przy tak poważnym uszkodzeniu wątroby nie można liczyć na całkowite wyleczenie, ale z czasem pacjentka poczuje się lepiej. Zakończyła się długa i trudna operacja Dominika Piotrowskiego. Matka wciąż nie wie, w jakim stanie jest jej syn. I jak, panie doktorze, wszystko w porządku? Operacja się skończyła. To był bardzo skomplikowany zabieg, ponieważ dosyć długo nie mogliśmy zatamować krwawienia, ale w efekcie udało się zaklipsować ten tętniak. Ale proszę mi powiedzieć, będzie dobrze? Sytuacja jest taka, że jest troszeczkę za wcześnie, żeby mówić o ewentualnych skutkach krwotoku. Ale jakich skutkach? Przy tak rozległym krwawieniu mogło dojść do poważnych uszkodzeń mózgu. Oczywiście nie musiało dojść, ale mogło, ale będziemy mogli to stwierdzić dopiero, kiedy syn się wybudzi. Ale będzie z nim dobrze? Będzie dobrze, naprawdę. Proszę w to wierzyć. A czy jak mogę go zobaczyć? Teraz przewieziemy go na OJOM. Proszę tutaj czekać. Ja wiem, że to trudne, ale proszę czekać. Ktoś do Państwa przyjdzie z informacją, dobrze? Dziękuję bardzo. Dopadały mnie już czarne myśli, bo to wszystko wydawało się być wiecznością. Ale to teraz już jest nieważne, bo mój syn żyje.
przeżyje, chociaż lekarze mówią, że może mieć jakieś zmiany w mózgu. A ja nie chcę teraz o tym myśleć. Nie chcę po prostu, bo mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Bo musi się to wszystko dobrze skończyć. Po wykonaniu specjalistycznych badań okazało się, że chińskie zioła, które piła starsza pani, były skażone dioksynami, które przy regularnym ich piciu poważnie uszkadzały wątrobę i nerki. Dzięki wdrożonemu leczeniu stan pacjentki znacznie się poprawił. Wszystko będzie dobrze. Dobrze, że tak wszystko dobrze skończy. Teraz, jak ja to wszystko sobie uświadomię, to wygląda jak jakiś koszmarny sen. Jak ja mogłam pomyśleć, że moja własna córka chce mnie otruć? Dominik Piotrowski również przebywa w szpitalu. Okazało się, że skutki krwotoku w jego mózgu będą w pełni odwracalne. Przyjaciele chłopaka odwiedzają go codziennie i mają nadzieję, że niedługo wróci do domu. Musiałem być skończonym kretynem, żeby uwierzyć, że mój kumpel wyrwał moją dziewczynę. Nie wiem, co mi się stało. W ogóle nie słuchałem, co on do mnie mówił, po prostu rzuciłem się na niego z pięściami. Na całe szczęście dobrze się skończyło. Nigdy bym sobie nie darował, gdyby Dominikowi przytrafiło się coś poważnego. Słuchaj, dajcie nasze zabieranie. Dobra. 18-letnia Karina Prus traci przytomność na ulicy. Lekarze odkrywają u dziewczyny niepokojące oznaki wyniszczenia organizmu. Ojciec dziewczyny nie może uwierzyć, że nie zauważył wcześniej złego stanu zdrowia córki. Poranione gardło, podrażnione śluzówki, odwodnienie. Wszystko brzmi jak jakiś koszmar. No lepiej zrób coś, żeby to przyspieszyć, zamiast tutaj stać jak ciele. Do szpitala trafia też początkująca piosenkarka Vanessa, której pojawienie się wywołuje na oddziale spore zamieszanie. Halo! Przepraszam, co pani tu robi? Nie pozwolę się tak dłużej traktować, chcę rozmawiać z szefem oddziału. Słucham panią, o co chodzi? Pacjentka może być piosenkarką, aktorką, nawet artystką cyrkową, ale to nie powód, żeby nam utrudniać pracę. Dziewczyna uskarża się na bóle w klatce piersiowej. Stan jej zdrowia gwałtownie się pogarsza. Lekarze walczą o życie piosenkarki.